Mężczyźni przestali podrywać kobiety w sposób klasyczny. Przestali podrywać kobiety poprzez podchodzenie do nich na ulicy. Wszystko przeniosło się do internetu. A wiele kobiet chciałoby, aby mężczyzna zwyczajnie podszedł do nich na ulicy i zaprosił na kawę, zapytał o numer telefonu, powiedział komplement. W tym przypadku natomiast ciężko jednocześnie mieć ciastko i zjeść ciastko. Dzień dobry Państwu. Myślę, że ten wstęp Państwu nakreślił, czego będzie dotyczył dzisiejszy odcinek. Przypomnę tylko, że w opisie tego materiału znajduje się link, za pomocą którego można zapisać się na spotkanie ze mną. Szanowni Państwo, przedstawię Państwu tutaj materiał, do którego będę się odnosił i który spowodował, że ten odcinek powstał. Nie przeciągając, już Państwu ten materiał odtwarzam. Szczerze? Szczerze. Ja mam dość. Ja się poddaję. Kapituluję. Wywieszam kurwa białą flagę. Dlaczego? Kto mnie skazał? Kto mnie skazał na to cierpienie? Why? Dlaczego ja się urodziłam w czasach, w których poznawanie mężczyzn, kobiet, whatever, potencjalnie partnera do budowy związku odbywa się głównie na platformach typu Tinder albo Instagram. Nie wiem jeszcze jak to zrobię, ale wymyślę kurwa maszynę i cofnę się w czasie. Bo pojebie mnie. Przysięgam. Dlaczego ludzie już do siebie nie podchodzą w kawiarniach? Dlaczego ludzie nie zagadują w sklepie? Dlaczego ja chcę, ja wiem, że ja to sama mogę zrobić, ja naprawdę wiem, ale przez to, że ja jestem typem romantyczki, że ja oglądam te filmy, że ja kurwa czytam te książki i ja wierzę bardzo, że ta miłość jeszcze istnieje. Ja bym chciała, żeby ktoś do mnie podszedł w kawiarni, spytał się, jaką kawę piję. Cóż, odpowiadając, dlaczego mężczyźni przestali do Was podchodzić? Siedząc w kawiarni, obserwuję grupę młodych dziewcząt przy sąsiednim stoliku. Scrollują Instagrama, co chwilę pokazują sobie nawzajem profile i jakiś mężczyzn. Ten do mnie napisał, a ten mnie zaczepił już trzeci raz. Ironicznie, że jeszcze dekadę temu to wszystko działo się tutaj w realu. Że normalnie byłoby tak, że mężczyzna by do nich podszedł. Teraz faceci wolą bezpieczny dystans z ekranu telefonu. I ja im się wcale nie dziwię. Na ich miejscu sam przestałbym podchodzić do kobiet w przestrzeni publicznej. Zbyt wiele razy byłem świadkiem, jak zwykłe cześć, może się poznamy, kończyło się oskarżeniami o molestowanie. Media społecznościowe pełne są postów kobiet opisujących jak jakiś creep, wariat, ośmielił się do nich zagadać w sklepie czy na siłowni. Ostatnio nawet po internecie krąży taki materiał, w którym jest obrazek, może go znajdę i uda mi się tutaj wkleić, gdzie jakaś tam grupa, społeczność, nie wiem, fundacja stwierdziła, że jeśli mężczyzna zapyta kobietę, czy mogą wspólnie zrobić cardio, to jest to molestowanie. Szanowni Państwo, w czasach, kiedy ja randkowałem, miałem okazję wziąć takie taśmy TRX, zabrać ze sobą takie taśmy do ćwiczeń i tak wyglądała moja randka. To znaczy, może nie randka, to było nasze pierwsze spotkanie takie zapoznawcze i zabraliśmy ze sobą te taśmy, poszliśmy na stadion, przywiązaliśmy je do bramki i wykonaliśmy trening. Ja na tych taśmach trenowałem już długo i najzwyczajniej zabrałem tą dziewczynę na wspólny trening, w którym wykonałem im taki trening instruktażowy ukazujący, jakie te taśmy mają świetne możliwości. Dla mnie zaproponowanie wspólnego uprawiania sportu nie jest niczym dziwnym. I teraz dlaczego facet nie zagada w sklepie czy na siłowni? Bo gdyby ten sam facet napisał na Tinderze, pewnie zostałby potraktowany zupełnie inaczej. Byłoby to naturalne, że do tej kobiety zagadał. A tak często nie jest. Współczesne kobiety stworzyły paradoks, narzekając na brak odważnych mężczyzn, jednocześnie piętnując każdą próbę nawiązania kontaktu w rzeczywistości. Czuję się niekomfortowo, gdy facet próbuje ze mną rozmawiać. To naruszenie mojej przestrzeni osobistej. Przyszłam tutaj ćwiczyć, pracować, odpoczywać, a nie randkować. Takie rzeczy można w internecie, na TikToku, na Instagramie
również na YouTubie zasłyszeć w momencie, w którym kobiety recenzują to, że jakiś mężczyzna odważył się do nich podejść. Rozumiem potrzebę bezpieczeństwa, ale czy naprawdę każde męskie zainteresowanie musi być od razu klasyfikowane jako zagrożenie? Feminizm, który miał wyzwolić kobiety, paradoksalnie zamknął je w bańce strachu i podejrzliwości. Każdy mężczyzna jest potencjalnym prześladowcą, każde spojrzenie może być molestowaniem wzrokowym. Komplement może być mikroagresją. W mediach społecznościowych kobiety chętnie dzielą się historiami o creepach, którzy są dla nich przerażającymi mężczyznami, którzy ośmielili się do nich zagadać, zdobywając tym samym setki lajków, relacjonując to i mnóstwo komentarzy wsparcia od innych kobiet. Ten sam facet na Tinderze może napisać dokładnie to samo, co powiedziałby w realu, ale tam jest to akceptowane, bo przecież ona założyła tam sobie konto, więc jednocześnie wyraziła zgodę. Aplikacje randkowe stały się bezpieczną przystanią dla współczesnych relacji damsko-męskich. Kobieta ma tam pełną kontrolę, może odrzucić, zignorować, zablokować, nie musi się tłumaczyć, nie musi konfrontować. Ale czy to jest zdrowe? Czy nie tracimy czegoś istotnego? Pamiętam czasy, gdy spontaniczne poznanie w kawiarni czy księgarni było początkiem pięknej historii. Dziś facet, który ośmieli się podejść do kobiety czytającej książkę, ryzykuje publiczne napiętnowanie w mediach społecznościowych, jak on śmiał mi przerwać czytanie. Czy to nie mogę mieć chwilę spokoju? Czuję się osaczona przez mężczyzn, bo nie dają mi spokoju nawet w momencie, w którym czytam książkę. Takie relacje kobiet można znaleźć w internecie. Więc nie dziwcie się, że faceci mają dość tego, że są później traktowani jak jacyś przestępcy. To, co kiedyś było odwagą i romantycznym gestem, dzisiaj jest toksyczną męskością i naruszaniem granic. Mężczyźni dostali jasny przekaz: nie podchodź, nie zaczepiaj, nie próbuj. Chcesz poznać kobietę? Załóż konto na aplikacji randkowej, tam przynajmniej są jasne zasady i tak dalej. Takie mężczyźni dostają sygnały. Najbardziej ironiczne w tym wszystkim jest to, że te same kobiety, które piętnują mężczyzn podchodzących do nich w realu, często narzekają na powierzchowność relacji online. Faceci tylko przesuwają w prawo, nikt nie chce prawdziwej rozmowy, gdzie się podzieli prawdziwi mężczyźni, a może stoją obok ciebie, tylko boją się podejść. Współczesna kultura stworzyła system, w którym aktualnie naturalne ludzkie interakcje zostały zastąpione algorytmami doboru. Spontaniczność ustąpiła miejsca kalkulacji. Dzisiaj się kalkuluje, czy się opłaca, czy się nie opłaca. I choć kobiety głośno wyrażają tęsknotę za prawdziwymi spotkaniami, ich własne działania i reakcje skutecznie odstraszają mężczyzn od podejmowania takich prób. Może więc następnym razem, kobieto, jedna z drugą, zanim opublikujesz post o creepie, wariacie, o psychopacie, który ośmielił się do ciebie zagadać w kawiarni, zastanów się, czy nie przyczyniasz się do tworzenia świata, w którym jedyną akceptowalną formą poznawania się jest przesuwanie palcem na ekranie telefonu. Bo paradoksalnie, walcząc o swoją przestrzeń i komfort, możemy tracić coś znacznie cenniejszego. Autentyczność międzyludzkich relacji, które są warte o wiele więcej niż algorytmy na Tinderze czy Instagramie. W międzyczasie my, mężczyźni, będziemy dalej swajpować na telefonie w prawo, bo lepiej być oskarżonym o powierzchowność na Tinderze niż o molestowanie w realu. A szkoda, bo czasem najpiękniejsze historie zaczynają się od prostego wypowiedzenia cześć w kawiarni, a nie przesłanego przez aplikację randkową. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.